one go. So I'm very excited. I jestem bardzo podekscytowana tym, że mogliśmy dosięgnąć i skontaktować się z tak wieloma osobami właśnie w tym jednym razie, za jednym razem. So this evening I want to share what I've learned so far about empathy. Dzisiaj będę się dzielić tym, czego się do tej pory nauczyłam na temat empatii. And I was working as a psychologist when I first started working and training with Marshall Rosenberg. Kiedy po raz pierwszy spotkałam Marshalla Rosenberga i zaczęłam się z nim uczyć, to pracowałam jako psycholog. And I really didn't know anything about empathy until I met him. I naprawdę niewiele wiedziałam o empatii, aż do tego momentu, kiedy go spotkałam. And in English we can talk about the knowing that comes from reading a book. I po angielsku możemy mówić o wiedzy, która pochodzi stąd, że czytamy książki. And the knowing that comes from living and experiencing. I tę wiedzę, która pochodzi z tego, że żyjemy i doświadczamy czegoś. So spending time with Marshall was an experience. Spędzanie czasu razem z Marshallem było tym doświadczeniem. And ever since then I've tried to honor what he taught me by sharing it as much as I could. I od tamtego momentu chcę dzielić się jak najlepiej, jak najbardziej potrafię tym, czego tam doświadczyłam dzięki niemu. So what I would love for us to do is start off with a check-in. To, co chciałabym zrobić najpierw, to rozpocząć taką rundką wstępną. So I'm imagining that you've all had busy days, plenty going on, plenty of interactions. Wyobrażam sobie, że każdy z Was miał taki pełen wydarzeń dzień, różne interakcje i działania. So just a check-in in yourself. Więc sprawdź razem ze sobą, What's going on for you? co dzieje się teraz dla Ciebie. And what would you like to share with somebody that would help you be present for the rest of our time together? I czym chciałbyś się podzielić z kimś, co pomogłoby być Ci bardziej obecnym tutaj, razem z nami. And I'm going to suggest we do it in pairs. I mamy taką sugestię, że zrobimy to w parach. If the numbers allow, there maybe be a 3. Jeśli nam na to pozwolą liczby, and there is exactly 20 people now, so we can make pairs. Okay, so I would love for this just to take 5 minutes. So it's just enough time to bring yourself present and the listener just to receive it silently. Mm-hmm. Is it 5 minutes per person? No. Mm-hmm. Just 2.5 minutes each. Okay. Czyli 2,5 minuty na jedną osobę i ta osoba, która słucha, po prostu słucha i nic nie mówi. So this is practicing, can you convey in as short time as possible? Mhm. I to jest też ćwiczenie, jak możesz w najbardziej krótkim czasie and have the other person just to receive it. Przekazać to, z czym jesteś i żeby druga osoba po prostu tego słuchała. Okay. Okay. So, to teraz jak dostaniecie zaproszenie do pokoju, to kliknijcie tam na, że akceptujecie to zaproszenie. O.
So I'm checking. So Dorota hasn't joined. Dorota and Domi. Okay, so we have several people who doesn't join the breakout room. Sylwia. Sylwia i Domi, czy jest coś, co... Czy wy dostałyście zaproszenie do pokoju, żeby kliknąć? Nie ma rady. So we hear some voices, and I don't know what it means. Some people are coming back. Shona, I'm a little bit stressed because we created some mess here because some people didn't join. And I'm not sure what to do now. Maybe we have a round here who is with us. Can you see if people in the breakout rooms have at least another person to talk to and they're not on their own? Yeah, only one person is alone. So I asked him to come back, I think. Cześć Jarek. Witam. Cześć, ponieważ się twoja nie połączyła twoja osoba, to jakbyś mógł wrócić do tego głównego pokoju, bo oni nie odpowiadają i nie bardzo wiem, co się dzieje, dobra? Dobra, myślałem, że sam sobie dam empatię. Dobrze wolisz. You're muted. Everyone in the room have their friend. Okay. Oh. Okay. So, anybody want to share anything that would help them feel more present? Czy ktoś, kto został w tym głównym pokoju, chciałby się podzielić czymś, co sprawiłoby, że będziecie bardziej obecni tutaj? Kasia. Kasiu, ja cię próbuję odmiutować. Halo? Halo? Tak, teraz cię słychać. O, teraz tak, bo wcześniej nie mogłam nic usłyszeć też. To zapraszam. Dziękuję, dzień dobry. Cześć. Co by ci pozwoliło być bardziej obecną? Nie słyszałam początku w ogóle. Aha, czyli ty teraz dołączyłaś, tak? Tak, dopiero teraz, tak. Okay. Przepraszam, ale właśnie miałam problem ze sprzętem. Okay, she just joined and she is not sure what is the answer. Yeah, so how to read. Okay, and as 5 minutes is passing now, I would like to end this breakout rooms, okay? Okay. Yeah. I'll give them another minute maybe. Okay. Does anybody else want to share anything while we're waiting for people to come? How are you in this moment? Okej, jak czekamy na pozostałych, czy ktoś chciałby się z was podzielić, jak się ma teraz w tym momencie? No to ja mogę powiedzieć, bo dopiero dołączyłam. Ja mam się bardzo dobrze, bo dzisiaj po pracy prosto do parku pojechałam, było piękne słońce i nazwałam to popołudnie Little Summer. Little Summer. So Kasia is very joyful because she spent the afternoon in the park and she calls her afternoon Little Summer.
kawałek małego lata. Tak, było słońce, Mhm. staw, także przyjemnie. There was some sun and pond. Like little, yeah, just. And a pond, and it was so pleasant. Mhm. So I think I have this little piece of excitement and anxiety mixed up, seeing all these people appearing more and more. Like, wow. Mam takie połączenie ekscytacji i zadziwienia, jak widzę, jak kolejne osoby dołączają. And some curiosity if people are worried about expressing themselves, worried about getting it wrong somehow. I takiego trochę niepewności, jak to jest dla was, czy obawiacie się, że jak będziecie mówić o tym, co jest u was, się dzielić tym, z czym jesteście, to w jaki sposób możecie zrobić to błędnie, tak? Nie tak jak trzeba. That's what's alive in me. So is everybody back now? Czyli to, co jest teraz we mnie żywe, czy wszyscy już wrócili? Tak. Everybody is back. Okay. So I have a check-in at the beginning of every meeting I have. Ja robię takie sprawdzenie, tak, gdzie są osoby, taką rundkę wstępną na każdym spotkaniu, jakie prowadzę. A moment to drop into myself and express and be heard. Taki moment, żeby się wejść w głąb siebie, połączyć się ze sobą i wyrazić się i zostać usłyszaną. It supports me to feel like I've arrived, I'm in. I pozwala mi to na takie poczucie, że już tu przybyłam, tu jestem. Okay, so this evening what I would like to explore is empathy, and I'm going to talk about it a little bit and give you a chance to have a practice in small groups. So you're going to also get a chance to explore. I będę dzisiaj mówiła o tym, czym jest dla mnie empatia i też chciałabym, żebyście mieli szansę sami tego podoświadczyć. There probably won't be room to hear from everybody. Prawdopodobnie nie będzie takiej przestrzeni, żeby usłyszeć od każdego. But I want to keep this interactive, so I'm really open for questions. I ja chciałabym, żeby to była interakcja i naprawdę jestem otwarta na pytania. So if you have something and you want to write it in the chat, please go ahead. Jeśli macie coś i chcecie to napisać w czacie, w każdej chwili można to zrobić. Tam na dole jest takie okienko z 3 kropeczkami. Jak to naciśniecie, to się otwiera czat. Yeah. Or if I ask you to make a contribution, then you can wave and there's a way of raising your hand with the technology as well. I mogę też was poprosić, żebyście jakiś mieli wkład, więc można wtedy pomachać rękami. Tam jest taka możliwość, żeby pomachać ręką. Yeah. And just to raise your awareness that if you've had a chance to ask a question or explore something, then maybe let someone else have a go for the rest of the call. Tak, i też poprosiłabym, że jak ktoś już się wyraził, to żeby pozwolił, jakby zrobił przestrzeń dla innych na wyrażenie się. So I want to talk a little bit about empathy as I heard Marshall Rosenberg talk about it. I chciałabym trochę powiedzieć o empatii, tak jak Marshall o niej mówił. One of Marshall's analogies with when he talked about empathy was to talk about surfing. Jedną z analogii czy metafor, jakie używał, to mówił, że empatia jest jak surfowanie. So I don't know if many people have been surfing, but my understanding is it requires a balance. Nie wiem, jak wielu z was surfowało, ale ja tak to sobie wyobrażam, że surfowanie wymaga
utrzymywania równowagi, mindfulness, uważności. and if you're going to get on someone else's surfboard, which is what empathy is asking us to do, I jeśli zamierzasz jakby wejść na deskę innego pływacza, innego surfera, to jest coś, co empatia nam pozwala robić. and join them on their surfboard, then we've got to be really careful about how we do it, how we control ourselves. I don't want to use the word control. How we look after ourselves in order not to disrupt their experience. Czyli jak wchodzimy na deskę innego surfera, to trzeba to zrobić z bardzo ogromnym wyczuciem i ze świadomością, tak, gdzie my jesteśmy i co my wnosimy na tą deskę ze sobą. So if we're on someone else's surfboard, we need to be deeply respectful of their timing and where they're going. I musimy mieć pełni szacunku co do ich czasu, wyczucia czasu i tego, gdzie oni chcą płynąć. Magda raised hand. So Magda, can you have the question or comment? Magda Hadaj? Okay. At the moment, no. Yeah, because you raised the hand. You raised. Yes, I know, but okay. Okay. Were you practicing? I need the time now. Thank you, Magda. Thanks. Okay, so we were at this image of stepping on somebody else's board. Tak jesteśmy w obrazie wejścia na czyjąś deskę surfingową. So can you begin to imagine the subtlety needed, the care needed? Czy możecie sobie wyobrazić, jaka subtelność i troska jest potrzebna? And the peace within yourself. I pokój, który niesiesz w sobie. Okay, so we can use words to find out what life is like for someone else. Możemy używać słów, żeby się dowiedzieć, jakie jest życie dla kogoś. And we use words in nonviolent communication to make a guess. I używamy słów w porozumieniu bez przemocy, żeby zgadnąć. And make a guess with the energy of kindness and curiosity. Żeby próbować zgadywać z energią troski i ciekawości. With the spirit of, is this what life is like for you right now? Z takim duchem, czy to jest to, czy tak wygląda teraz życie dla ciebie? And it's really important to remember that the words we use are not the empathy. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że słów, których używamy, że to nie słowa są empatią. Marshall's voice is really clear in my memory. Głos Marshalla jest bardzo wyraźny w mojej pamięci, brzmi bardzo wyraźnie. Empathy is always silent. Empatia jest zawsze cicha, z milczeniem. So it's as much about the spirit with which I seek to understand and be with another person. Czyli to jest bardziej o duchu, z jakim ja staram się, chcę być, dosięgam i chcę być z drugą osobą. And I use the words just to form the bridge. I używam słów tylko po to, żeby stworzyć most. To convey the sense that I'm with you. Żeby przekazać ten sens, że jestem z tobą. Okay, so I want us to try a little bit. Chciałabym, żebyśmy trochę wypróbowali.
Let's find the picture. Znajdziemy teraz obrazek. Let me have a look. Where has it gone? Oh, disappeared. Here it is. Okay. Anybody not see the picture? No, I don't see the picture. There is like a task or list of tasks. I can see, yeah, there are my, that's my, there it is, there it is. Okay, I still don't see it. Huh. It says it's sharing it. Uh-huh. Do you see it? I suppose you don't. I can see. Obrazek, czy tylko to u mnie się nie pokazuje? Ja też nie widzę. I can see only a white line. White line. We can Yes. also see white line only. Okay, I'm going to try again. There was a picture just for like 1 second. Okay. Oh, there yes. it is. Here we are. Now you have. Teraz widzimy ten obrazek. Dziękuję. Okay. So here this young person is. Tutaj mamy młodą osobę. Any empathy guesses for this young person? Czy macie jakieś empatyczne zgadywanie, tak? Czy macie jakiś pomysł empatycznych słów do tego młodego człowieka? Anybody want to give it a go? Czy ktoś chciałby spróbować? There is a kind of joy. Jest tutaj taki rodzaj radości. So can you formulate your idea about what's going on into a question? Because I want you to reach out and make an empathy guess and make a connection with this young person. So what would your guess be? How would you... Spróbuj sformułować pytanie, jakbyś zgadywał, jakie są to empatyczne zgadywanie, żeby sformułował pytanie. And we have in the chat, is he proud of himself? Yeah. So we could say, are you feeling proud? Yeah. Moglibyśmy powiedzieć, czy czujesz się dumny? Are you feeling joy? Czy czujesz radość? Anybody want another go? Czy ktoś chciałby jeszcze spróbować? So those two are examples of connecting to the feelings. Czyli te dwa empatyczne zgadywania były przykładem połączenia się z emocjami. We always make it a guess. Are you feeling? Tworzymy pytanie, tak? Czy jesteś? And we have another in the chat window. Yeah. Happy because you are playing and creating something beautiful. Yeah. So here is, go on, do you want to translate it? Sorry. What? Do you want to translate it? Does it need no translation? Everyone can see it in the chat window. Okay. Pytanie było, czy jesteś szczęśliwy, ponieważ bawisz się i tworzysz coś pięknego? So here is a guess which is linking the feeling and the need, wondering if this young person is really in touch with creation and fun. Czyli to jest takie pytanie, które łączy uczucie i potrzeby, które mówi o tym,
o tej potrzebie zabawy, tworzenia. And there is And of course, yeah, go on. I just want to say one thing. Of course, we may need to adjust our language for someone so little. Sorry, I didn't hear Shona. Could you repeat? We may need to adjust our language with someone so little, but the going for the feelings and needs is the same. Możemy dopasowywać język, słowa, których używamy do tego małego człowieka i jednocześnie zgadywanie uczuć i potrzeb jest takie same. We have two another guesses. Yeah. You like to show me your picture? Czy chciałbyś pokazać swój obrazek? Or are you feeling joy because you want to share? Yeah. Yeah, so guessing our feeling and the need to share. That's really important here. And we don't know the answer to this question until we've asked, and we can never assume. I nie znamy odpowiedzi na to pytanie, zawsze zakładamy, zgadujemy. I oczywiście tak możemy zgadywać, że tutaj chodzi o to uczucie radości, o uczucie dzielenia się, kreacji. So we can make the question, our query, about the feelings and the needs. We can also ask about the observation. So, are you bringing me this picture to show me? I możemy pytać o uczucia, o potrzeby i jednocześnie możemy zgadywać obserwacje, tak? Czy przynosisz mi ten obrazek, żeby mi go pokazać? Could be, you could ask about the request. Would you really love me to put that on the wall? Możesz też zapytać o prośbę. Czy chciałbyś, żebym powiesiła ten obrazek na ścianie? So I can play with the formulas in nonviolent communication, the structure, and make the connection at any level here. I mogę trochę bawić się różnymi elementami porozumienia bez przemocy i zadawać te pytania na różnym poziomie. So, any questions? Czy pojawiają wam się pytania w związku z tym? I don't see any hands and I don't see any questions. Nie widzę ani rąk podniesionych, ani pytań. Okay, so I am now wanting to do a little bit of a demo. I teraz chciałabym zrobić trochę, zaprezentować wam demo dotyczące empatii. And I'm going to demonstrate doing some listening. Chciałabym zademonstrować poprzez słuchanie. And I've chosen to do some listening for something that you're feeling pleased about. I chciałabym słuchać o czymś, co wam sprawiło przyjemność. Co było Very often nonviolent communication can be seen for being used for when there's conflict or when things aren't working. Bardzo często postrzegamy porozumienie bez przemocy do używania wtedy, kiedy jest konflikt albo jakieś rzeczy nie działają. And I really want to emphasize this evening about how we can make a connection, how we can be in that empathic space when feelings involved are joy and happiness. I naprawdę chciałabym podkreślić to dzisiaj, że możemy używać porozumienia bez przemocy po to, żeby się połączyć z życiem, wtedy, kiedy naprawdę jest nam fajnie i przyjemnie. Shona, I need to do something with muting people. Yes. Yeah, thanks. Yeah, because there are some voices. And can you mute yourself who isn't muted? Czy ktoś, kto nie jest wyciszony, mógłby się teraz wyciszyć? Okay. Okay. Yes, I think now it's good. Okay. So yes, empathy for something you're really pleased about.
Empatia wobec tego, co naprawdę wam sprawiło przyjemność. Would anybody like to have some empathy for something they're pleased about? Really important to pay attention to this side of life. Otherwise, I find that things get stuck in where things are difficult. Tak, bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę, przywiązywać uwagę do tego aspektu życia, bo inaczej po prostu utykamy, różne rzeczy utykają. So we want to volunteer. Yeah. Zapraszamy kogoś, żeby podniósł rękę i był w tym usłyszany z przyjemnością. Coś, co wam sprawiło naprawdę dzisiaj radość. Does anybody need any encouragement to volunteer? Czy ktoś potrzebuje zachęty, żeby mógł się zgłosić? Ojej, dobra, to ja się zgłoszę, słychać mnie? Tak, Magda, słychać ciebie. To akurat ja, to znaczy Iwona. Iwona, dobrze. Iwona. Widać was teraz. Cześć. Aha. Dobrze, więc co mi sprawiło wielką radość dzisiaj, to spacer po lesie. So what really brought me joy today is walking in the forest. Bo ten wiosenny las jest pokryty takim dywanem białych kwiatków i żółtych. Because in the spring the forest is covered in a like carpet of white and yellow little flowers. So are you feeling filled with joy? Jesteś przepełniona radością. Tak. Yes. And your memory full of these little flowers. I twoja pamięć jest pełna tych małych kwiatuszków. Tak, tej zieleni. All this greenery. And? I głosów ptaków, bo prawdziwe ptasie radio gra w lesie. And the voices of birds, because it's like bird radio, real bird radio in the forest. And I'm imagining all the different bird songs coming from all around. I wyobrażam sobie tą różnorodność ptaków, które nadlatują ze wszystkich stron. Szczególną radość, ponieważ ja fotografuję przyrodę, ale nie miałam ze sobą aparatu. It's joy because I'm a photographer, nature photographer, but I didn't bring my camera with me. So there's joy and some regret that you would have loved to have taken some photographs. Czyli była i radość, i trochę smutku, i żalu, że nie mogłaś robić zdjęć? Przyleciał czarny dzięcioł. To jest generalnie rzadki ptak o przepięknej porze, przy świetnym świetle. I oczywiście jak ja tam jutro pójdę z aparatem, to jego nie będzie. There was a black woodpecker, which is a very rare species, and it was there in this beautiful light, and I didn't have my camera with me. And when I go there tomorrow, it won't be there any longer. Yeah. So some disappointment. Czyli jest też rozczarowanie. Trochę. A little bit. So I'm wondering if there's a disappointment because you would have loved some sense of, is it like the creativity of taking the photograph and celebrating nature in this way? Czy to jest ten trochę żalu za tą kreatywnością, za tworzeniem i fotografowaniem natury w ten sposób? To jest żal, że nie powstało to zdjęcie, a jednocześnie tu zapisałam je w pamięci. It's the regret that this photo didn't
come alive, like was taken. And at the same time, I had it imprinted in my memory. Yeah. So now you're carrying the joy of the memories and that connection with nature in that moment. Czyli teraz niesiesz ze sobą tą pamięć połączenia się z naturą w ten sposób. And I'm imagining you will always have that memory and the celebration of that time and that moment. I wyobrażam sobie, że zawsze będziesz miała przy sobie, ze sobą to świętowanie tego momentu. Tak. Okay, thank you. Dziękuję Ci bardzo. So how was it, is it Magda? How was it, Magda, to be heard in that way? It was Iwona on Magda's computer. Oh, okay, Iwona and Magda. Iwona. Iwona, przepraszam. Jak to było być usłyszaną w ten sposób? No bardzo przyjemnie. It was very pleasant. To robi przestrzeń dla uczuć, które są zazwyczaj w sprzeczności, a tutaj mogły być jednocześnie. It created the space for feelings which sometimes are like in Opposition. Thank you. And now they could exist in one space at the same time. So rather than a fight, there's now the space and harmony in there, and the allowing has happened. Czyli nie ma tam tej walki, tak? Tylko nagle się stworzyła przestrzeń, żeby objąć w harmonii jedną i drugą emocję. It's not really an English word, allowing, so it probably doesn't translate. I think I made it up in that moment. Not in that context anyway. To teraz było o tym słowie allowing, pozwalanie, czy ono istnieje w tym kontekście, stworzyło się. So this is what most people report when they've received that space, they've been on the receiving end, that they notice a space opening up inside them. To jest to, co wiele osób doświadcza. Jak są słuchani z empatią, to doświadczają, że wewnątrz nich otwiera się właśnie ta przestrzeń. And I really love the way I got to know you. I bardzo mi się podoba ten sposób, w jaki się poznałyśmy. We never met before. Nigdy się wcześniej nie widziałyśmy. And I got the chance to celebrate with you your afternoon, and I got the chance to just be touched by it. Nigdy się nie widziałyśmy, a miałam tą szansę świętować razem z Tobą to udane po południu i być poruszona tym, czego Ty doświadczyłaś. So if I'd met Iwona and she said, oh yeah, I really enjoyed my afternoon in the forest today. I jeśli bym spotkała gdzieś Iwonę i ona by powiedziała, a naprawdę cieszyłam się z tego spaceru w lesie dzisiaj po południu. And I'd said, oh yeah, that's great. I ja bym powiedziała, o świetnie. Then I wouldn't have had the chance to go towards the connection and build a connection with someone else. Więc straciłabym tą szansę, żeby wejść w połączenie z inną osobą, żeby przebywać w takiej łączności. And I believe that even a connection about this is super important for how we build life on this planet together. I ja wierzę, że taki rodzaj połączenia jest po prostu konieczny dla tego, w jaki sposób dalej będziemy budować życie na tej planecie, jak będziemy razem żyć. The message I can give to someone is, you matter. I'm going to give you some of my time and energy and be with you. I tą wiadomość, jaką przekazuję, to jest, Ty jesteś ważna, masz znaczenie, liczysz się, daję Ci mój czas i energię, którą chcę spędzić razem z Tobą. So any reflections about what I did to be with Iwona? Czy macie, jakie refleksje macie co do tego, jakie obserwacje, co ja zrobiłam, żeby być z Iwoną? So you can put them in the chat or raise your hand.
Można je napisać w czacie albo podnieść rękę i powiedzieć. So you're all going to have a chance to practice this in a moment, so best to get your reflections and questions in. Za chwilę będziecie to ćwiczyć, więc zapraszam, żebyście przekazali swoje refleksje, swoje spostrzeżenia. Radek raised hand. Okay. So I'm unmuting you. Thank you. What I noticed that Shona was she went directly into the feelings, and that made an impression of bringing the feelings back again, kind of amplificating them. Potrzebuję czasu na tłumaczenie. Okay, sorry. Dzięki. Zauważyłam, że Shona weszła od razu do uczuć i dzięki temu stworzyła tą przestrzeń na jakby potęgowanie tych uczuć. Yeah, I think that's it for now. Okay. To jest to, co zauważyłam. Yeah, and I think Ivana said she was feeling joy at the beginning. So yeah, I kind of underlined it. Tak mi się wydaje, że na początku właśnie Iwona powiedziała, że czuje radość i ja to podkreśliłam. That's what I call it when it might be obvious, but I still say, I heard this. I heard that this was important, that there's joy in you. Is that right? I to wydaje się oczywiste, a jednocześnie ja to mówię, ja to podkreślam, że to jest radość, że widzę radość w tobie. And I could have started with the observation. Yeah, you were in the forest this afternoon. Mogłabym też zacząć od obserwacji. Byłaś w lesie tym po południu. Any other reflections or questions? Czy macie jeszcze inne refleksje albo pytania? Mogę? Ja, tak? Ja też myślę, że tutaj Shona była też tak szczerze zainteresowana i ciekawa. Jakby chciała po prostu usłyszeć więcej na temat tego, co się działo. Okay, Shona, you were really interested and curious and you really wanted to know more about what was happening there. Yes. So it's like my body moves towards. I want to know. Czyli moje ciało się przesuwa do przodu, naprawdę chcę wiedzieć. There's nothing more alive to me than hearing about the feelings and the needs of someone else. Nie ma nic bardziej żywego dla mnie niż słuchanie o uczuciach i potrzebach innej osoby. I could almost say it's like being with another person's soul. Mogę to powiedzieć, że to jest nawet jak bycie z duszą drugiej osoby. So I'm endlessly curious about this space. Jestem niezmiennie, bez końca ciekawa tej przestrzeni, tego miejsca. And people love to be on the receiving end of someone going, wow, is this what life is like for you? Wow.
I ludzie też lubią być na tym miejscu przyjmowania tego, wow, tego, o, to tak wygląda życie teraz dla ciebie, w tym miejscu jesteś. Radek raised his hand. Okay. Radek, wait, because you are muted. Oh. No. Now, can you hear me? Yes. No. Yeah, I just wanted to say that bringing this strong curiosity and going into feelings and needs is bringing an instant, strong connection with the person. Bycie z tą ciekawością i jednocześnie od razu przechodzenie do uczuć i potrzeb buduje bardzo silne połączenie między osobami. Yeah, so there's a couple of things to be aware of in there, I think. Jest kilka rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, tak myślę. One is that I don't want it to feel like open heart surgery and kind of like getting into someone else's business. Nie chcę, żeby to brzmiało jak operacja na otwartym sercu i wtrącanie się do spraw drugiej osoby. No, it's really important for me to really come from the place of curiosity and kindness. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wychodzić z tego miejsca ciekawości i troski, i bycia miłym. So those two are really, really close together. Że te dwie jakości są bardzo blisko. Yeah, so I'm not curious for the sake of being curious to work you out. Nie jestem ciekawa tylko z takiej ciekawskości, żeby wiedzieć, co tam się u ciebie dzieje. Yeah, it's much more like I'm curious and open and I'm ready to receive. And if you don't want to share with me, that's also okay too. Jestem właśnie w takiej otwartości i ciekawości i jeśli nie chcesz się ze mną tym dzielić, to jest okej. Z taką życzliwością. And so to also to take care about the context. I również ważne jest, żeby się zatroszczyć o kontekst. So where you might be asking this question in a public space, then to take care about permission and what's going on. So sometimes it helps to check that out. Czyli żeby też, szczególnie jak jesteśmy gdzieś w miejscu publicznym, żeby zatroszczyć się o tą drugą osobę, zapytać o pozwolenie i sprawdzić, czy ta osoba tego chce. There's something else I want to say about timing, and that is how following somebody on their surfboard, you follow their timing. You're not in charge of someone else's timing on this surfboard. I wracamy do tej metafory wejścia na czyjąś deskę surfingową i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o wyczucie czasu. To jakby my się podporządkowujemy, to ta druga osoba mówi, jakby wyznacza ten czas. And it might be really, I've seen the question, I'm going to come back to it. It might be really obvious to you what's going on for the person, but stay with them. I może to być bardzo oczywiste dla was, co się dzieje z tą osobą i ważne jest, żeby być z nimi, zostać z nimi. Okay, so the question I think is about checking out permission, I guess. I wydaje mi się, że to pytanie jest o sprawdzenie pozwolenia. So I might check with somebody, and if I'm in a cafe with somebody and I'm wanting to ask this question, which might go right into the heart of what's going on for someone. Czyli na przykład, jeżeli jestem w kawiarni i zamierzam zadać takie pytanie, które pójdzie wprost do serca, trafi do serca tej osoby. Yeah, I might say, I'm really wanting to hear more. Are you open to exploring why this is important to you? Naprawdę chciałabym wiedzieć więcej. Czy jesteś otwarty na takie zgłębienie? Co to znaczy dla ciebie? O czym to jest? Or is it okay that I share with you my curiosity about this?
Czy to jest okej dla Ciebie, że podzielę się z Tobą moją ciekawością na ten temat? So it might sound something like that. Może to brzmieć jakoś właśnie w ten sposób. You'll need to adjust for your own situation, I guess. I moim zdaniem ważne jest, żeby dopasować ten język do tej sytuacji, która się dzieje. And one more piece around saying the noticing that Ivone was talking about her feelings that were around joy and also regret. I jeszcze zauważenie, że tam u Iwony było, że ona się dzieliła radością, ale też pojawił się tam żal. And I stayed with both. I ja pozostałam z tymi dwoma emocjami. Yeah. Okay, so time for some practice, unless there's any more to say or check out, because you're going to have a go at reflecting back. Shona, I'm a bit lost because it's 8 minutes, so you want people to have a group practice? I thought we had a bit longer. Did we not say an hour and a half or just an hour? An hour. Ah, okay. Okay. So not much chance to practice. Yeah, not much chance. I wanted to start. I'm wondering whether we can set the challenge then for all these people about how they are going to practice their empathy skills. Czyli wyzwaniem jest to, jak w ogóle ćwiczyć naszą umiejętność empatii. And I worked with somebody years ago, and they started their NVC journey and practicing empathy with reflecting back when someone was celebrating something. I ja też miałam takie doświadczenie z osobami, które zaczynały w ogóle ćwiczyć NVC od tego momentu, że odzwierciedlały wtedy, kiedy ktoś się cieszył z czegoś i świętował coś. Yeah, lots of people start, and they start the hardest place, their closest relationships where they've got conflict and they want to practice empathy. I wiele osób zaczyna z najtrudniejszego możliwego momentu, z najtrudniejszego miejsca, kiedy jest ktoś bliski, w bliskiej relacji i jest konflikt i są silne emocje i wtedy ludzie zaczynają ćwiczyć empatię. So my recommendation to you, and I'd love to hear how it goes, is to start with people further away and start exploring how you offer empathy when someone is celebrating. Więc chciałabym Was zachęcić jednak do ćwiczenia w innym miejscu, czyli od zaczynania dawania empatii komuś, kto nie jest zbyt bliski, jest bardziej dalszy w relacji i wtedy, kiedy on świętuje coś. Otherwise, all your friends and family are going to go like, not this MVC thing again. Ponieważ jak zaczniecie się uczyć właśnie z bliskimi, ćwiczyć na bliskich, to oni zrobią coś takiego, o nie, znowu to NVC, znowu ćwiczy na mnie NVC. Because it's the thing you bring out when things are difficult or you're in conflict. Ponieważ będziecie starać się ćwiczyć NVC wtedy, kiedy rzeczy będą trudne i kiedy zaczniecie być w konflikcie. So what I'd like you to do is set yourself a bit of a challenge for practicing within the next week. Czyli mam dla Was takie wyzwanie, żebyście zaczęli ćwiczyć w ciągu następnego tygodnia. So daring to bring your NVC practice into a relationship where you check out joy or happiness. Czyli żeby zanieść tam swoje umiejętności NVC w to miejsce, kiedy ktoś właśnie jest szczęśliwy, kiedy jest zadowolony, kiedy coś świętuje. Yeah, with a child that you live with or work with. Na przykład z dzieckiem, z którym pracujecie albo mieszkacie. With a wife or a husband that's coming home after an exciting day at work. Z mężem albo z żoną, która wraca do domu po bardzo ekscytującym dniu. And see what happens. I'd love to hear.
I sprawdźcie, co się będzie wydarzało. Chciałabym to usłyszeć. Everybody up for the secret challenge? Czy każdy jest gotowy na to tajemne wyzwanie? Secret challenge. No. Nikt nie będzie wiedział, że macie takie wyzwanie. So would you like to see a show of hands? Yeah, I'd love to hear anybody's reflection on this idea. Czyli chciałabym usłyszeć czyjąś refleksję na ten, związaną z tym pomysłem. And Ismena wrote in the chat, Magda that she's ready. Magda napisała, że jest gotowa, a Ismena napisała, zauważyłam, że w mojej empatycznej dwójce, kiedy rozmawiamy, zwykle mówimy o trudnych rzeczach i chciałabym to zmienić, spróbuję to zmienić i pamiętać o dzieleniu się tymi dobrymi rzeczami. Yeah, it's so important to bring a balance to it. So important. Czyli to jest takie tak ogromnie ważne, żeby była ta równowaga. We could do a whole another evening around gratitude because that's also really important as well. Moglibyśmy zrobić jeszcze cały wieczór związany z wdzięcznością, bo to jest tak ważne. Tak ważne. Okay, so I'm wondering about a checkout. Zastanawiam się, jak zrobić tą rundkę końcową. So a little space. Anybody like to share their checkout? Anything they're taking away from today? Więc chciałabym zaprosić kogoś, żeby się podzielił, jak kończy i co zabiera dzisiaj ze sobą z tego krótkiego webinaru. And you started screen sharing. Okay. Here we are, back to our quote again. I tutaj mamy ten cytat, którego... So I will translate it, okay? Nasza umiejętność oferowania empatii pozwala nam pozostawać wrażliwym, otwartym, rozbroić potencjalną przemoc, pomaga nam usłyszeć nie bez usłyszenia go jako odrzucenia, tchnąć życie w martwą rozmowę i usłyszeć uczucia i potrzeby, nawet wyrażone przez ciszę. Czyli zapraszamy Was do podzielenia się, co sobie zabieracie z dzisiaj. Halo, halo. Nie wiem, czy ja mogę, czy słychać mnie? Słychać. Mam taką silną potrzebę podzielenia się. I have a strong need to share. Ponieważ ja w całym swoim życiu nie dowiedziałam się tyle o empatii, ile dowiedziałam się w przeciągu tej godziny. Because in all of my life, I haven't learned so much about empathy as in this 1 hour. I okazuje się, że miałam nawet błędne myślenie nieco o empatii. And it turns out that I even think in the wrong way about empathy. Słowa, które zabieram z dzisiejszego webinaru, the words I take away with me from this webinar, to nie słowa są empatią, empatia jest milcząca. This is not words which are empathy. Empathy is silence. Ponieważ nigdy tak o empatii nie myślałam i to jest dla mnie odkrycie, które będę w sobie pielęgnować, myślę, że przez resztę swojego życia. Because I never realized in my life, and I will be cultivating this attitude throughout the whole of my life, the rest of my life.
I na pewno wezmę udział w sekretnym wyzwaniu. Dziękuję bardzo. Going to take part in a secret challenge. Okay. I Agata is writing. Biorę sobie ze sobą tą radę, żeby ćwiczyć empatię w sytuacjach, które są wolne od konfliktu i chciałabym wciąż być ciekawa. Dziękuję. I Andrzej Karolczyk. Hello, Andrzej. I don't see you. Andrzej wrote that she's glad to see us. Yeah. I would like to see you somewhere, Andrzej. Ja chcę Andrzej zobaczyć, ale nie wiem, jak to zrobić. People have had their videos off. I've missed everybody. Niektórzy mają wyłączone wideo, więc żeby za wami tęsknić. Czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić? So is anybody else want to share? Okay. So some advertising, Shona. Yes. Okay. I'm coming to Poland again. Shona przyjeżdża do Polski po raz kolejny i będzie prowadziła 2 warsztaty. Jeden to jest Train the Trainer, czyli jeżeli chcecie ćwiczyć wasze umiejętności trenerskie i dzielenia się NVC, to pod koniec czerwca w Krakowie jest taki 1,5-dniowy warsztat rozwijający umiejętności trenerskie, a potem od 1 do 7 lipca w Miłośliwce, w Beskidach, w pięknym miejscu ćwiczymy nasz mięsień empatii, ćwiczymy ciekawość, otwartość i surfowanie z inną osobą we wspaniałym miejscu, w kontakcie z naturą. To jest też taki wyjazd medytacyjny. Ja wszystkim osobom, które się zgłosiły na webinar, wyślę informacje. No i jeszcze do 15 kwietnia mamy jeszcze kilka miejsc i do 15 kwietnia mamy fantastyczną promocję cenową. And in the chat you have link from... Just to my Facebook page. Okay. I na czacie macie link do strony, do Facebooka Shony. So you invite people to your Facebook. Yeah, come and have a look. That's usually where I put any events I'm doing, and the events are there if you want to have a look. Czyli zapraszamy na Facebooka, żebyście mogli tam sobie popatrzeć, co Shona robi, czym się dzieli. Okay, so yeah. That's it for today. To tyle na dzisiaj. Radek raised hand. Okay, so how we do it? So Radek, go on. Hello. I just have a question. If there would be another chance if there would be a chance for another webinar like this and maybe longer. So Radek się pyta, czy byłaby szansa na inny webinar, może dłuższy? I'll have to think about it. Pomyślimy. And we'd probably need to ask for some money for it, because this is how I make my living and pay my rent. Yeah. Więc na pewno będziemy prosić o jakieś pieniądze za to, bo to jest też sposób, z którego Shona żyje, tak, żeby płacić za... So I ask for financial support so I can do this work in the world. I potrzebuję finansowego wsparcia, żebym mogła robić to, co robię dalej, żebym się mogła dzielić. But for sure there's plenty to talk about. In that quote of Marshall's, we could have each line we could take a day with, I think. Ja myślę sobie, że z tymi cytatami z Marshalla, to z każdą linijką moglibyśmy spędzić dzień na rozważaniu. So Shona, maybe it's time to go back to our idea of like kind of regular meetings with you online. Maybe Poland is ready now. No.
Ponieważ kilka lat temu ja organizowałam właśnie takie spotkania online'owe z żoną i wtedy czasami się zdarzała jedna osoba, która chciała brać w tym udział, a patrząc na to, że na dzisiejszy webinar zapisało się 95 osób, to może to jest właśnie, może Polska dojrzała już, to jest wystarczająco dużo ludzi, żeby coś takiego zorganizować. And I've recently discovered how much I love seeing people grow over time. So I would probably really love to think about something where a little practice group kind of works together over a long period. It's just brought me so much joy recently, seeing that in an in-person training that I've been doing over 9 months. Więc dla mnie to jest bardzo ważne i daje mi dużo sensu, jak widzę, jak ludzie się rozwijają z czasem, jak mogę im towarzyszyć w procesie. I tego doświadczam właśnie w takim 9-miesięcznym kursie, który ostatnio prowadziliśmy. Okay. Yeah. Dziękujemy Wam bardzo za udział i życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. Bye, bye. 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 Yeah, it'd be lovely to hear your voices. Very much. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. And Marta again. Thank you. Thank you. I see Andrzej. Finally, I can see you. And Gabby with little girl. Is it girl boy? Little boy. My little boy. Hello. Oh, Andre, I must tell you, can you translate for me, Marta? Yes. Andre, I was in a pub in Edinburgh a few months ago and there was someone there who looked exactly like Andre. I thought it was him. Kilka miesięcy temu w Edynburgu Szona poszła do pubu i zobaczyła tam kogoś, kto wyglądał dokładnie jak ty. Przekonana, że to był ty, że to byłeś ty. And I was like, what? It wasn't you. To nie był Andrzej. No. And he was speaking with an Edinburgh accent in English and I thought, no, it's not. But I kept like, Ta osoba mówiła z edynburskim akcentem, więc to jednak nie mogłeś być ty. Oh wow, my heart is lifting seeing these children. Look at that. Moje serce rośnie, jak widzę dzieci. Zobaczcie. Ania is with Mia. Oh, hi Ania. Ania and Mia. Hello, Mia. We met in the mountains also. Sometimes. Yeah. Wow. Okay. I have to go make myself some dinner. I could stay here and say hello, but I need to go eat something. Idziemy jeść kolację. Bye. Bye. Do zobaczenia. Marta, do you want to stay for a couple of minutes? Yeah. I think I can stop recording.